Kochani, witajcie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo zamiast pokazywać Wam, jak podróżujemy, chcieliśmy Wam opowiedzieć o sprzęcie. O samochodzie i o sprzęcie. I w takiej pięknej scenerii w Dolinie Tora po hajku postanowiliśmy pokazać Wam, co u nas działa, a co nie działa. Więc teraz zaprosimy Was do środka samochodu i tam punkt po punkciku opowiemy, co kupowaliśmy raz, a co musieliśmy kupić 2 razy, co nam się sprawdza, co nie sprawdza, co jest potrzebne, a bez czego spokojnie można wyjeżdżać w podróży. Zapraszamy do naszego domku na kółkach. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Zapraszamy, chodźcie z nami. I pierwsza rzecz, która się sprawdzi. Wow, jaki porządek! Masz Żona nie dzisiaj przesadzaj, wysprzątała. zawsze jest tu porządek, zawsze. I cieplutko. Pierwsza rzecz, która nam się sprawdziła, to podnoszony dach. I myślę, że to rozwiązanie po prostu chyba gwarantuje to, że możemy tak podróżować przez parę miesięcy non-stop. Dobrze, obcinany dach, dzięki czemu mamy taką oto tu przestrzeń do życia, nasze małe M1, gdzie mamy zlew, kuchenkę, wybasto ukryte, ale tam jest nadmuch ciepłego powietrza. I to gwarantuje to, że po hajkach i po takich całych dniach na zewnątrz możemy tu przyjść i się ogrzać i mamy swoją małą przestrzeń życiową. Z takich informacji trochę technicznych, to ta kuchenka jest kuchenką podpiętą do baku z dieslem. I ona tam ma jakąś komorę spalania. Nie wiemy, jak to w szczegółach technicznych działa, jest to jakaś magia. Niemniej jednak nie ma gazu, więc się tutaj ten gaz nie skrapla i po prostu jest też bezpieczniej. Nie ma tutaj żadnego ryzyka praktycznie, żeby był jakiś pożar, chyba żebyśmy coś tutaj położyli, jakiś materiał i żeby się od gorąco zapalił. Ale jest to bardzo wygodne. Aczkolwiek zabiera trochę miejsca, bo ta cała komora spalania to jest mniej więcej tyle. Tutaj tak jest, jakby widzicie płytę, ona trochę wygląda jak kuchenka indukcyjna, ale nie jest. I no, muszę powiedzieć, że jest to ulubione miejsce Dominiki. A dlaczego? Dlatego, że to się nagrzewa i to grzeje. Więc zanim wyłączymy wybasto wieczorem, to ja już tutaj się grzeję, gotując kolacyjkę dla nas. To, co nam się sprawdziło, to jest układ naszego małego mieszkanka, bo mamy tu taką elkę i dzięki temu tu jest moja miejscówka, a to ma siedzieć dół. I każdy ma swój taki kącik. Kolejna rzecz, która się sprawdziła, to jest ten stolik, na którym jak jest zła pogoda, to po prostu możemy zarówno jeść, jak i robić posiłki, jak i też używać kompa albo sobie po prostu czytać. I takie drugie zastosowanie tej elki jest takie, że jak wieje wiatr, to tutaj sobie ustawiamy taką konstrukcję, przestawiamy tamten materac tutaj i możemy spać. Co prawda mamy wtedy wąziutko, bo to jest metr może, około metra, bo całość mamy 40, tu 40, no około metra, ale jakoś tam mieścimy się. Może nie na plecach, tylko na boku. Wtedy ten też stolik jest konstrukcją tego łóżka, także ten stolik ma 2 zastosowania. Aczkolwiek już teraz widziałem na internecie, wydaje mi się, lepsze rozwiązania, że po prostu wysuwa się tutaj jakby z góry takiej konstrukcji, taką konstrukcję do spania i to jest chyba szybsze, bo my się tutaj musimy troszkę tam jakieś paliki wyjąć. No to tak zajmuje to z 10 minut powiedzmy, żebyśmy przygotowali takie łóżko. Nasza zabudowa ma antresolę, jakbyście chcieli wiedzieć, i teraz Wam pokażę naszą antresolę, bo to jest nasza przestrzeń do mieszkania, a żeby spać, to zdejmujemy buciki, wchodzimy na poziom numer 1 i spuszczamy z sufitu. O. I spuszczamy nasze łóżeczko. I tutaj mamy
Jak widzicie, tutaj jest właśnie kuchenka i tuż nad tym jest wtedy łóżko. Gdzie... Nasze łóżeczko, gdzie mamy podusie, to był wynalazek, który chyba po pierwszej wyprawie zrobiliśmy, że wędrujemy już zawsze z podusiami, bo dużo lepiej się śpi. Mamy swoje śpiworki i mamy naszą sypialnię. O, i mamy sypialnię z moskitierą i z takim oknem. No i śpimy właśnie teraz, widzicie dokładnie gdzie my śpimy. A przy okazji pokażę Wam kolejne rozwiązanie, które według mnie się sprawdziło. Prysznic. Muszę powiedzieć... Tutaj mamy dyskusję, Tak, małżeńską. bo rzadko używamy w sumie tego prysznica. No tak, powiedzmy tak, na Islandii nie używamy, bo jest na razie za chłodno na dworze i poza tym tutaj tak się musimy na campsite'ach, ale jak pojechaliśmy do Kaukazu i w Turcji, i w Gruzji, i w Armenii używaliśmy. Także on wymaga akceptowalnej temperatury zewnętrznej. Natomiast, żeby mieć taki prysznic z ciepłą wodą, to mamy zbiornik na ciepłą wodę w środku samochodu. On tam ma chyba niecałe 20 litrów. I niestety ten zbiornik nam zajmuje tak z 1/3 takiego dużego pojemnika. Także w sytuacji, gdzie w tym samochodzie dbamy o każdy centymetr sześcienny, żeby mieć gdzie zapakować rzeczy, no to taki zbiornik z ciepłą wodą to jest tutaj zawali droga. Dobrze, czyli się sprawdziło. Pierwiastek żeński tej Walking Stones mówi, że się sprawdziło i jest niezbędne w podróży, szczególnie właśnie w krajach, gdzie można uprawiać dziki camping i jest gorąco. Tak, a jak wszyscy wiecie, happy wife, happy life, więc jest to rozwiązanie niezbędne. Niezbędne. No ale jak już jesteśmy przy wodzie, to oprócz tego zbiornika na ciepłą wodę mamy, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, 110 litrów zbiornika w ogóle na wodę. On top tego, dodatkowo do tego na ciepłą wodę. I to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jak idziemy gdzieś w totalną dzicz, to że damy sobie radę. Tutaj podpinamy ciepłą wodę wężykiem i ona idzie do... Także tutaj, żeby prysznic mojej żonie rozłożyć, trzeba się troszkę namęczyć, ale żonka szczęśliwa. O. Wyjeżdża i potem tak. Tak. I my już jest gotowe. O! Jak widzicie, wystarczająco duży, żeby się jedna osoba zmieściła. Tylko jak jest wiatr, to się tak wszystko tutaj tak lata. Można niby to... Ale nie odfrunie, bo mieliśmy znajomego, który w Kaukazie, którym odfrunął namiot, który miał pod prysznic, więc to przynajmniej na wietrze nie odfrunie, może trochę przylegać. Można tam śledziami to przymoczować. No ale w sumie lepiej się mieć jak nie ma wiatru. Tu sobie tędy wkładamy właśnie rączkę z ciepłą wodą i myjemy się. Dobrze. To składam, wychodzę z kąpieli. Jestem czysty, włoski, zobaczcie, umyte. Możemy złożyć. Składanie to proces przeciwny do rozkładania, ale chyba trochę bardziej męczący. Bo to trzeba dobrze tutaj włożyć, potem zawijać. Ale w sumie jest to też wygodne, nie zajmuje miejsca w samochodzie, to jest ważne, czyli całość wozimy poza samochodem. I wszystkie rozwiązania generalnie, które możecie sobie do samochodu przyczepić, no to są fajne, bo nie zabierają właśnie miejsca w samochodzie, a z tym miejscem w samochodzie jest najwięcej walki zawsze. Jedną z rzeczy, na którą wydawaliśmy pieniądze 2 razy, to jest markiza. Bo pierwsza nam się niestety nie sprawdziła, a to, co teraz widzicie, to jest nasz drugi zakup. Pierwsza markiza wymagała tego, że trzeba było wsuwać po prostu ręcznie tutaj w tą taką listwę, powiedzmy, w prowadnicę materiał.
Teoretycznie mogliśmy tylko mieć z jednej strony, mogliśmy też z boku, z tyłu sobie robić, ale w praktyce niestety było tak, że przy wietrze, no to niestety to nam się suwało wszystko i było mało stabilne, więc wymagało naprawdę sporo roboty, żeby to ustawić i dzięki temu tak naprawdę rzadko korzystaliśmy z markizy. I to jest nasza nowa markiza. Ja się strasznie cieszę. To, co jest w niej fajowsko, że się bardzo szybko rozkłada, a nie trzeba wsuwać materiału, bo przy tym mąż nie chciał mi wsuwać tego materiału i w związku z tym woziliśmy tą markizę i ani razu z niej skorzystaliśmy. A tą to ja sama mogę rozłożyć. A jeszcze na dodatek bajer, który nam się jeszcze nie przydał, bo tu jest ciągle jasno, to ma światełka. Temat, który się nigdy nie kończy w landingu, to zawsze są krzesła. I to jest nasz drugi zakup. I mamy takie przemyślenia, że na koniec dnia, jak się podróżuje przez kilka miesięcy, to ważne, żeby były wygodne. I postawiliśmy na wygodę, czyli to nie są te najmniejsze, można mieć dużo mniejsze, ale są bardzo wygodne, można nawet się położyć. No położyć to może za dużo powiedziane, ale odpocząć sobie po męczącym hajku. I bardzo szybko się składa i rozkłada. Taki mają mechanizm, tu się pociąga za rączkę. Hop, hop, hop. Czyli widzicie, szybko się składa, rozkłada. Minus jest taki, że zajmują dużo miejsca. Natomiast bezsprzeczną zaletą tych foteli jest to, że wymagają, abym był w super formie, jako że składujemy te fotele tam, na dachu. I ja muszę ciągle zachować na tyle rozciągliwość moich mięśni, żeby wejść na samochód dość szybko i wyjąć, schować. Jest zabawa z tym. Ale myślę, że w ogóle ta skrzynia na górze jest też bardzo funkcjonalna. Bo tam się mieści Tak, stół, zdecydowanie. krzesła, co my tam jeszcze trzymamy. No, bez Tomek. niej byśmy sobie nie dali rady, żeby to wszystko wozić praktycznie. Tak, więc myślę, że ona pozwala nam na to, żeby mieć wygodny stół na zewnątrz, wygodne krzesła, bo takie dużego gabarytu rzeczy się tam mieszczą. Może ta skrzynia nie wygląda jakoś super estetycznie ładnie, ale jest bardzo, bardzo funkcjonalna. Więc w sumie to ją też zalecamy Wam, żeby na dachu, żeby mieć tam jakiś extra storage tak zwany. I antresolę podnosimy. I mocujemy ją do sufitu. I z takich drobnych, przydatnych rzeczy to ta siatka jest przydatna na to, żeby wrzucić czapeczki. Tylko trzeba uważać, żeby nie za dużo rzeczy wrzucać. I tutaj też mamy takie fajne, dodatkowe pojemniki. Podusie też lądują na antresoli. Kończąc setup kuchenny, to mamy dwie lodówki. Tutaj koło mnie, w tym moim kąciku jest duża lodówka. Nie jest to lodówka taka 90-litrowa, gdzie jest lodówka i zamrażarka. Tutaj mamy raczej średnią lodówkę, bym powiedział. Ona ma chyba 38 litrów bodajże. Niemniej jednak na ile? Na tydzień starcza nam? Myślę, że tak, ale po prostu kupujemy świeże jedzonko, nie mrozimy sobie. I mamy też drugą lodówkę z przodu, pomiędzy śniadaniowa, obiadowa, a druga lodówka taka bardziej na napoje, owoce jest pomiędzy siedzeniami. Ta lodówka z przodu, między pasażerem a kierowcą, nam się bardziej przydawała na Kaukazie, gdzie jest mega gorąco i kupowaliśmy sporo soft drinków. Teraz w sumie tutaj na Islandii jeszcze jej nie włączaliśmy. Wadą akurat tego modelu to jest, że ona jest dość energożerna, także Ta mała. ta mała trzeba pilnować, żeby baterii nie wyczerpała całej. Z takich rzeczy, które na Islandii są bardzo przydatne, to jest grzanie Webasto. Możemy sobie po prostu te zimne noce podgrzać i technikę mamy taką, że podgrzewamy wieczorem, to jest tak około 1-2 godzin wieczorem sobie grzejemy, potem wskakujemy do śpiworków, już jest cieplej i w nocy śpimy de facto bez Webasto, ale w śpiworkach. Tu mamy miernik na wodę, a wczoraj się okazało, że mimo tego, że nam pokazywał, że jest pełny, był pusty. Tu właśnie mamy Webasto i uruchamianie grzania.
Tu jest kontakt, jak włączę inwerter. Tu jest zasilanie samochodowe. No i tutaj sobie włączamy pompę wody. A tutaj jeszcze te USB-A stare rozwiązania, no bo robiliśmy ten samochód już 7 lat temu. Z takich jeszcze rzeczy niezbędnych w overlandingu jest półeczka na przyprawy, którą zaopatrzam przed wyjazdem, ale zawsze staram się kupić przyprawy lokalne, tam gdzie jedziemy. Jeszcze na Islandii nic tu nie zakupiłam, ale może coś się znajdzie. Na pewno nie będzie to suszony rekin, ani wieloryb, ani nic z tych rzeczy. A nad półeczką, i to jest też relatywnie nowa rzecz, mamy nasze, o już właśnie wystają szczoteczki, Skarby. czyli toaletkę łazienkową. I tutaj zawsze są ostre negocjacje, kto ile ma pojemniczków, ale szczoteczki do zębów, mydełka, szampony. Natomiast polecamy tutaj, żeby montować to z takim wzmocnieniem, bo niestety na te same rzepy 3M to nam to odpadało, szczególnie właśnie jak jeździliśmy po takich ultra gorących krajach, to się po prostu nie sprawdzało. A teraz, W Islandii by nie odpadło. no może, a teraz tutaj z tymi uchwytami jest bardzo fajnie, jeszcze nam się w zeszłym roku nam to się sprawdziło cały wyjazd, więc nie ma co polegać tylko na tych rzepach 3M, trzeba to po prostu zrobić porządnie, troszkę więcej pieniążków wydać i mieć to po prostu na lata. I z takich jeszcze drobnych rzeczy to są takie dodatkowe stoliki. Czyli jak jesteśmy w środku, no to korzystamy, tak jak Wam pokazywaliśmy, z tamtego. A tutaj jest... Dobrze. A tutaj jest taki dodatkowy stoliczek. Jak jest upalnie, to możemy sobie tutaj też przygotowywać. Albo coś umyć. I drugi stoliczek bardzo przydatny. Myślę, że nawet częściej korzystamy z tego. To jest pod naszymi Maxtrakami. O. I on jest taki bardziej techniczny, żeby właśnie umyć naczynia, które jeszcze nie zostały dzisiaj umyte, umyć naczynia albo coś położyć. Tutaj od strony kierowcy mamy wlew do wody. Jest ważne, żeby przypilnować, że zawsze po wlanej wodzie ten korek jest zamocowany odpowiednio, bo raz nam się niestety zdarzyło, jakoś tak żeśmy włożyli, że potem wypadł. No i jeździliśmy przez miesiąc. I zgadnijcie, bez korka. jak Tomek zabezpieczył. Niezbędna rzecz, się nauczyłam na offroadingu i na overlandingu jest. Duct tape. Bez niego nie wolno wyjechać w żadną podróż. Duct tape potrafi Zadziałał naprawić jako wszystko. korek. Także żeśmy zakleili ten wlot i nam się nie kurzyła woda. Żeby nie było tak różowo, są rzeczy, które nam się nie sprawdziły. Powiedzieliśmy Wam już o markizie, ale jest jeszcze parę rzeczy, które musieliśmy robić też 2 razy. No i oczywiście wszystko, co nie działa, to jest wina męża, dlatego mąż opowie o tym, co nie działa. Pierwszy, najgorętszy temat w świecie overlandingu to są opony. Jeździliśmy na atekach i no, pod ten samochód, który jest ciężki, to ateki niestety na błotku nam się tak ślizgały. No widzieliście parę filmów, że po prostu nie mogliśmy podjeżdżać pod górę, która miała drogę w błocie. Teraz kupiliśmy MTeki i wydaje mi się, że będą dużo lepsze, aczkolwiek jeszcze tak zupełnie szczerze, to de facto nie mieliśmy okazji w jakieś cięższe błoto tutaj na Islandii wjechać. To się pewnie zmieni, jak te F-ki otworzą, więc wtedy Wam będziemy mogli powiedzieć bardziej wiarygodnie, czy różnica jest duża. Sporo osób mnie straszyło, że z MTK-ami to się w ogóle nie da po asfalcie jeździć. No, w naszym przypadku ten samochód jest i tak głośny, jak się w nim jedzie, także te MTK-i wcale nie dodają więcej hałasu. Komfort, a raczej dyskomfort hałasu jest bardzo podobny. Druga rzecz, która nam robi psikusy, to są dyfloki. Te dyfloki nie są firmowe, musieliśmy je dokładać. One są spięte z kompresorem. No i niestety parę razy nam już nie zadziałały tam ten kompresor, coś, czy on nie jest w 100% szczelny, czy coś, nie wiem. Tam po prostu często się te dyfloki nie załączają, a zazwyczaj potrzebujemy te dyfloki w takich sytuacjach bardziej ekstremalnych. No więc to jest duży problem. Już się 2 razy naprawiałem. Mam nadzieję, że już teraz działają. Z rzeczy może nie
super potrzebnych, ale potrzebnych, bez których ja bym raczej nie wyjeżdżał na off-road, no to jest wyciągarka. Ona nam kilka razy pomogła się wygrzebać z błota. Brak wyciągarki w połączeniu z kiepskimi oponami, z ATK-ami, no to tutaj to byłoby złe połączenie. Dlatego w sumie myślę, że warto tą wyciągarkę zainstalować, czy to dla siebie, czy to komuś pomagać, jakby ktoś tam był w tarapatach. Taka ważna rzecz z wyciągarkami, trzeba uważać, żeby po użyciu wyłączać napięcie do nich, bo niestety ja raz czy dwa przy wysiadaniu z samochodu niechcący wcisnąłem ten guzik do włączenia wyciągarki i cały akumulator samochodowy zażyna. Także na szczęście było to w domu. Mogłem wymienić akumulator, no bo jakby to było w trasie, to byłoby kiepsko. Potem żeśmy zmienili ten pstryczek do włączania wyciągarki i teraz jest takie ryzyko przypadkowego włączenia dużo mniejsze. Mówiliśmy już o tych paru przeróbkach. Teraz wam pokażemy, gdzie to tutaj siedzi. Tutaj jest kompresor z tymi właśnie zaworkami do dyfloków, które sprawiają nam troszkę problemów. Mam nadzieję, no teraz są w miarę czyste, mam nadzieję, że są teraz fajnie szczelne i zadziałają jak będzie potrzeba. No i to jest jeszcze ta jednostka do grzania wody. Niezbędna. Już wszyscy wiecie, że ona jest niezbędna. Oprócz tego, tutaj jest właśnie wyjście do kompresora. Oprócz tego jeszcze żeśmy dokładali filtr paliwa i chyba to wszystko, co tutaj było zmieniane. No dobrze, ale jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna z tym całym recovery, oprócz wincha, To są liny. I tutaj mieliśmy oczywiście długie rozmowy z żoną, czy warto mieć te liny w środku, czy nie. Przyznać, że była przeciwna, bo zabierało strasznie Ale po tym, jak wpuściłem żonę w rzekę, z której nie mogliśmy wyjechać, nie ma dyskusji. Żona bardzo lubi liny. Już Możemy dokupić jeszcze trochę. żona wie, że liny są dużo ważniejsze niż kiecki. Kiecki też są ważne, jak wiecie. Takich rzeczy niezbędnych do recovery, od których bym de facto zaczynał, to są trapy. Gdyż one po prostu najlepiej pomagają wyciągać się z jakiegoś błota albo podjechać pod jakieś duże nierówności. De facto my głównie wykorzystujemy, żeby się wytelepać z błota. Jeszcze z takich rzeczy, które okazały się niewystarczające. Myślałem, że jak będziemy mieć akumulator 110 Ah i jeden panel słoneczny na 110 W, to nam wystarczy. Okazało się, że jak jeszcze dodatkowo mamy komputery, jakieś baterie, telefony, to się wszystko ładuje, to niestety mieliśmy problemy w takich dniach, jak nie jeździliśmy samochodem i nam ta bateria hotelowa nie wystarczała. Dlatego rozwiązanie, które zrobiliśmy, to jest tak, po pierwsze kupiliśmy baterię przechodnią i tą baterię można ładować z paneli słonecznych. Natomiast to, z czego jestem mega zadowolony, to jest to, że dołożyliśmy ładowanie tej baterii hotelowej właśnie z paneli do baterii przenośnych. Dzięki temu, że te panele są przenośne, możemy je zawsze ustawić do słońca, a zaparkować tak, jak nam jest wygodniej, a de facto najważniejsze, parkujemy zawsze dziobem do wiatru, bo w nocy, jak wiatr wieje, tak z przodu to on tak owiewa ten namiot, a jak mamy wiatr z boku albo z tyłu, no to w tym namiocie jest głośno, bo to wszystko po prostu telepie jak żagiel. Więc dzięki temu, że mamy panel osobno i de facto nie musimy ustawiać się do słońca, możemy się ustawić do wiatru i to nam daje mega komfort. A tutaj na Islandii dodatkowo dzień zaczyna się około 3:00, więc jak nie ma wiatru, to ja wystawiam ten panel na noc, wstajemy rano i mamy już baterię praktycznie naładowaną, co wcześniej nie mieliśmy takiego komfortu. Wcześniej wstawaliśmy i bateria była pusta, trzeba było robić cyrki, albo odpalić samochód, albo gdzieś pojechać, albo no,
zawsze było z tym sporo stresu. Więc teraz jest po prostu ten panel taki przenośny, podpięty do baterii hotelowej, to jest 10×10. Baterię przenośną trzymamy tutaj w tej części samochodu. Do niej jest dość łatwy dostęp i też takie fajne rozwiązanie, mogę ją ładować właśnie z tej baterii hotelowej. Także mam panel do baterii hotelowej, tutaj przez to gniazdko 12V podpięty baterię dodatkową i to przy dużej ilości słońca to mi się wszystko fajnie ładuje w jeden dzień. I tu potem jak pracujemy, to podpinamy komputery do tej baterii przenośnej. Widzicie, ładuję właśnie sobie teraz tą baterię przenośną 96W, już 90% jest naładowane, to po prostu superanckie. Z tej baterii przenośnej to dzisiaj jest 1220 Wh, a z tej baterii na dachu mamy tylko 200 Wh, więc po prostu różnica jest kolosalna. Kochani, mamy nadzieję, że dzisiaj trochę przybliżyliśmy Wam, jak my tutaj mieszkamy przez te długie miesiące w podróżach. Natomiast taka uwaga ogólna, to wydaje nam się, że to jest normalne, że ten proces budowania samochodu, on po prostu trwa. Na początku się zaczyna od jakiejś wizji, potem się ją sprawdza, potem się coś usuwa, dodaje i de facto można takie zmiany w samochodzie robić przez lata. Zaczęliśmy budować samochód w 2019 roku i po takim dużym, chyba 4-miesięcznym okresie, gdzie ten samochód już właśnie zdobył łóżko, kuchnię, lodówkę i tak dalej. Potem były wyprawy, gdzie sprawdzaliśmy, co tak naprawdę działa, co nie działa, co warto, czego nie warto i robiliśmy te małe zmiany. Ale wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, żeby podjąć decyzję na samym początku o setupie. Czy właśnie chce się mieć namiot na górze, czy chce mieć właśnie się wejście od środka, bo to jest dosyć takie, że to oczywiście można potem zmienić, ale to jest dosyć kosztowne. I dla mnie chyba najważniejsze jest to w tych długich wyprawach, że mamy ten taki nasze małe M1 w środku i że możemy w momencie, kiedy jest trudniejsza pogoda, albo nawet kiedy jest świetna pogoda, ale cały dzień się było na dworze, wejść do środka i się zagrzać i sobie tam pogotować. No tak, ale de facto to już podejmujesz na samym początku. Nawet nie na samym początku, tylko podejmujesz na etapie kupowania samochodu. Tak. No bo, Myślę, że bo to te są dachy podnoszone są chyba jak na razie tylko do właśnie Land Cruiserów, tych modeli 78-76 i do Defenderów. Ja nie widziałem. No więc dlatego wydaje mi się, że pewne decyzje są takie, które trzeba jakby podjąć na wstępie, no i potem trudno to zmienić, a takie rzeczy, czy bateria, czy dodatkowy panel, no to można właśnie rozbudowywać po wyprawach, kiedy się widzi, bo de facto myśmy to podjęli po Macedonii decyzję o panelu, bo przez 3 dni tak nam się podobało nad jeziorem w Macedonii, że postanowiliśmy i zabrakło nam prądu, bo nie jeździliśmy i byliśmy pod klifem i nie było słońca, że właśnie potrzebujemy tylko panela zewnętrznego. Także wydaje mi się, że pewne rzeczy się człowiek zdobywa z doświadczeniem, a pewne trzeba takie twarde decyzje podjąć na początku. I chyba najważniejsze właśnie to jest taki setup, czy się mieszka. Gdzie się śpi? Tak, w sumie. Tak, czy chcecie spać w namiocie na dachu, czy chcecie mieć właśnie ten dach podnoszony, żeby można było stać w środku namiotu. No i dla mnie ważne jest to, że można gotować w środku. To znaczy to, że można nie zawsze być na zewnątrz, bo czasami się chce być na zewnątrz i gotować. Też nie pokazaliśmy tego, ale mamy 2 kuchenki, czyli jedną mamy w środku, a mamy drugą taką zewnętrzną na benzynę na zewnątrz. Jak jest ciepło, to z niej korzystamy. No w Islandii jak na razie raz, kiedy robiłem kapuśniaczek tutaj pod dyrektywami małżonki. I też ta kuchenka mamy jest, mamy ten kapuśniaczek, zaraz będziemy jeść, bo trochę już pora na kapuśniaczek chyba. A z takich rzeczy ważnych to właśnie to nie jest na butle, bo zawsze widzimy, że to jest taki jedno z wyzwań overlandingowców, to gdzie znaleźć gaz i wymienić i te różne są te podłączki, złączki i tak dalej, to jest na benzynę. Więc samochód mamy na diesla, ale tą zewnętrzną kuchenkę mamy na benzynę. I jakbym miała drugi raz robić samochodzik, to chyba byśmy poszli w ten sam setup. Tak. Aczkolwiek jakby ten samochód mógł mieć
silniejszy silnik, No tak, to byłaby po prostu marzenie. Są te Toyota Land Cruisery 78 z mocniejszymi silnikami, z turbo. No my tu mamy silnik ten wolnostący, 1HZ, to jest taki fajny traktor. Podjedzie pod górę, ale pomalutku. Ale ważne jest, że kilowatowej pod wodą wyjedzie, więc to, że brakuje mu elektroniki, to jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i że jest bardzo analogowy. Tutaj nawet jak nam się coś zepsuło, to dzwoniłem do przyjaciela w warsztacie, który mnie poinstruował, jak przecinać przewody paliwowe. No, byłem lekko spękany, ale w sumie udało się to poprawić i samochód pojechał dalej. No. A byliśmy gdzieś daleko w Skandynawii, więc to było istotne. Good luck, żeby to zrobić teraz w tych nowoczesnych samochodach. Także analogowa część Toyotki Land Cruisera to jest super sprawa. Więc kochani, jak macie jakieś pytanka do nas jeszcze odnośnie co mamy, z czego korzystamy, dajcie nam znać w komentarzach. I życzymy Wam udanej zabudowy albo modyfikacji w jakikolwiek etapie tego jesteście. Tak jest. Nie twierdzimy, że nasz samochód jest najlepszy. Nie będziemy się z Wami kłócić, że o, trzeba było nie tak, tylko inaczej. Każdy ma to, co ma i najważniejsze jest, żeby w te podróże wyjeżdżać tak naprawdę bez względu, czy ten setup jest skończony, czy nieskończony, bo on de facto nigdy nie będzie skończony. Zawsze coś tam można ulepszyć. Do zobaczyska. I nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.